Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Parking i miejsce biwakowe przy szlaku żółtym na Wielką Raczę. Jest duży parking. Są toalety. Jest też takie miejsce do biwakowania. Jest piękny sierpniowy poranek. Czas zacząć przygodę w worku, konkretnie w worku raczańskim. Tutaj z tego parkingu na Wielką Raczę jest mniej więcej 1,5 godzinki drogi i potem czerwonym szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej będziemy przemierzać worek raczański. Pogoda owszem piękna, ale jak jest w cieniu 30 stopni, a na plecach się ma dom na najbliższe 3 dni, to pomysł długiej wędrówki jest co najmniej tak samo szalony jak japoński teleturniej, ale trzeba pamiętać o nawodnieniu, o wozie, którą trzeba oczywiście ze sobą też zatargać. Choć tutaj akurat w worku raczańskim jest kilka miejsc, gdzie można sobie zaczerpnąć wody takiej zdatnej do picia. Wielka Racza. Tutaj mamy schronisko, a tutaj piękne widoki. Tutaj jest gdzieś Romanka, tu jest Lipowska, tu gdzieś dalej będzie Przegibek, tutaj dalej Pilsko. O, gdzieś tutaj za Pilskiem widać kawałeczek, dosłownie fragmencik Babiej Góry. Tutaj gdzieś przed nami wprost będą Tatry, ale Tatr niestety nie widać, chociaż coś tam delikatnie majaczy na horyzoncie, ale tego nie będzie w obiektywie widać. Tutaj idąc dalej, taki charakterystyczny trójkątny szczyt. O, tu to jest Wielki Choc, a taki postrzępiony tutaj to wielki, tutaj to Wielki Rosutec. A resztę to już wam opowiem po czechosłowacku. No tak ono teda, v tom případě to tamhle ten. Ne, dívejte, špička. Stěny, tady je velký kryvaň, to tam je ta špička. Ano. To je raketoplan. Kde je chujoviny? Tu je raketa. Tohle je teda...
Przegibek. Gdzieś, o, tu jesteśmy. Gdzie ten przegibek? No troszkę się mapa wytarła. Szlak biegnie raz w górę, raz w dół, ale bez jakichś mocnych, spektakularnych podejść. Ze schroniska na Wielkiej Raczy podążamy dalej czerwonym szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Czerwony szlak, Worek Raczański. My weszliśmy na Wielką Raczę żółtym szlakiem od rycerki Kolonii, ale Worek Raczański tak naprawdę zaczyna się na przełęczy Zwardońskiej. To jest też miejsce, które oddziela Beskid Żywiecki od Beskidu Śląskiego. Sam Worek Raczański to jest najbardziej na południe wysunięta część polskich Beskidów, a tutaj na tym czerwonym fragmencie szlaku właśnie w Worku Raczańskim poza parą poszukiwaczy jagód nie spotkaliśmy nikogo. Przez 4 godziny marszu praktycznie nie spotkaliśmy, no poza tymi 2 osobami nie było zupełnie nikogo, ani w jedną, ani w drugą stronę nikt nie szedł. Jeszcze kilka lat temu na tym szlaku zalegało wiele powalonych drzew po właśnie wiatrołomach. Trochę to utrudniało wędrówkę, bo co chwilę trzeba było te drzewa przeskakiwać albo omijać. Teraz to już wszystko jest uprzątnięte i bardzo przyjemnie się tędy spaceruje. Może nie ma tu jakichś spektakularnych widoków. Oczywiście na Wielkiej Raczy mamy piękne widoki, właściwie 360. Tutaj co jakiś czas pojawiają się hale, czy jakieś polany, czy prześwity w drzewostanie, można podziwiać widoki. A zaraz będziemy na przełęczy Przegibek, gdzie będziemy spać. Jutro na pewno będą lepsze widoki, bo będzie hala rycerzowa. Będzie schronisko na hali rycerzowej. Pewnie będzie też kultowa Rysianka, ale to wszystko już jutro, a dzisiaj jeszcze kolacja pod schroniskiem. Rozbijamy namioty gdzieś tam w pobliżu i spać. No nie, jeszcze nie koniec, bo jeszcze zachód słońca. Tak to jest w tych naszych polskich górach, zwłaszcza w sierpniu, że jednego dnia jest plus 30 i ciężko się wędruje, a raz 17 i leje następnego dnia. Wczoraj było plus 33 dokładnie. Ciężko było iść, a dzisiaj jest 17 i pada. Także już trzecia kawa pod Przegibkiem. Właśnie wjeżdża. No ale cóż, będzie dobrze. Będzie dobrze. Głosi napis na schronisku. Podobno zaraz ma się przyjaśnić i ruszamy dalej.
schroniska na hali rycerzowej. Dzisiaj pogoda taka sobie. Może jeszcze się coś poprawi, ale na razie mroczno i mgliste. Rycierowa chora, po polsku rosół skóry, 1226 metrów. Wiatr i deszcz się tak rozszalały niczym galopujące w górę stopy procentowe. Plecaki to nas przygniatają do ziemi jak wzrost cen paliw, no ale ciśniemy dalej. Obiecują w pogodzie, obiecują, że będzie dobrze. Wierzymy jak w obietnice rządowe. Także o, magla dookoła. Schodzimy w dół do schroniska na hali rycerzowej. Tam będą piękne widoki na pewno. Schronisko na hali rycerzowej. Widać? Czy nie widać? Gdzieś tam jest. No tu człowieki też mało ich widać. Wędrują twardo. Do Soblówki ciągle pada. Radar pogodowy z kolei też ciągle zmienia zdanie. Wygraliśmy go w chipsach, może dlatego. Ciśniemy teraz w stronę Bujsoł i zobaczymy co dalej. A w Bujsołach trafiliśmy na wawrzyńcowe huty. Niezła impreza. Nie wiem, czy stąd w ogóle pójdziemy. Dobra balanga. Także zjeść, wypić, no i się potem bawić. Dziękujemy, zapraszamy, pędzimy dalej. Tutaj mamy miody i coś do picia. Co pani Monika nam tu dzisiaj zaserwuje? Kto będzie spragniony, zapraszamy, pani Monika. Zaraz. Ugasi pragnienie. Zaraz wiedzie kiełbaska, zaraz wiedzie kaszanka. Nie wiadomo, czy wawrzyńcowe huty nie wygrają z Rysianką. Będziecie serwować. Rysianka stanęła pod znakiem zapytania. Ale piwko nie wjechało, wjechała kawka, więc Właśnie w jest różnych szansa. chyba kolorach, tak? Ziemniaczane z gulaszem albo z masłem, naleśniki z jagodami i to śmietaną dla dzieci oraz ciasto, które piekły nasze dziewczyny w paczkach. Można sobie do kawki na jutro niedziela. Zapraszamy bardzo serdecznie oraz tak po cichu, to mamy takie dobre własne roboty nalewki. No widzicie, a wszystko domowej roboty. Gaździny do 4 nad ranem gotowa. Także dziękuję. Udało się złapać PKS tuż po festynie, no więc ciśniemy na Rysiankę.
ze Złotnej Huty, czarnym szlakiem. To już oczywiście nie worek raczański, ale no jedno z takich najbardziej popularnych miejsc tutaj w tej części Beskidu. Zawsze w sezonie schronisko pełne, dużo namiotów, tak jak tutaj za mną będzie też widać. Tam jest pole namiotowe, tam też są namioty porozstawiane. Piękne widoki, co prawda no dzisiaj coś zaczyna się przejaśniać, ale mam nagrania z mojej poprzedniej wizyty tutaj, więc zaraz one polecą. No dzisiaj już troszkę zaczyna się przyjaśniać. Ten szlak czarny ze Złotnej Huty nie jest specjalnie ciekawy. Tam na początku są takie malownicze kaskady, ale potem szlak jest dość monotonny. Natomiast no tutaj na Rysiankę można dojść z bardzo wielu miejsc. Może nie z bardzo wielu, ale przynajmniej z kilku. Można udać się z Korbielowa na Pilsko i potem przez Halę Miziową przyjść właśnie tutaj, jeszcze po drodze zahaczając o schronisko na Hali Lipowskiej. Można też tutaj przyjść z Ujsą żółtym szlakiem przez Halę Radykalną. Można też przez Halę Boraczą. Także tych możliwości dostania się tutaj jest sporo, a miejsce jest wyjątkowe. Rano zawsze na wschód słońca przychodzi cała ekipa schroniskowa, przychodzi też ekipa z namiotów. No dzisiaj akurat jak się nie stało, no bo wschód słońca był zupełnie niewidoczny przez chmury, ale mam, tak jak mówię, nagrania z wcześniejszej wizyty, które pozwolą pokazać to, o czym mówię. Naszą beskidzką wyrypę kończymy w Rajczy. 3 dni spania pod namiotami, 1 nocleg na dziko pod Rycerką, 1 pod Przegibkiem i 1 na Hali Rysianka. Były właściwie 3 pory roku, bo było plus 30, było zimno, był deszcz. Wczoraj na Rysiance to było może z 9 stopni w nocy, także mimo, że jest 7 sierpnia, to trzeba naprawdę być przygotowanym, bo w górach bywa bardzo zimno nawet latem, jak pokazała dzisiejsza noc, ale jakoś przetrwaliśmy. Rajcza to też jest fajny punkt wypadowy w Beskidy. Teraz akurat trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, także w Ujsołach, czy w Rajczy, czy właśnie w Żywcu trwają różnego rodzaju festyny. Przy okazji taki dodatek do wędrówek. No. Fajnie, odwiedzajcie Beskidy, warto.